Sztuczna inteligencja to jest taki crème de la crème takiego pojęcia, które się nazywa machine learning. No, duże zainteresowanie u nas tym, co ChatGPT robi i chcielibyśmy się dowiedzieć, jak możemy tego użyć. To będzie game changer. Copilot i inne ERP-y pewnie będą gonić ten pomysł. Cześć, moim kolejnym gościem jest Marcin Uszyński. Cześć. Cześć. I Marcin jest pre-salesem i PM-em, project managerem, jeśli chodzi o Power Platform, tak? Tak jest. W X-Plusie zajmuję się Power Platformą również od jakby tego czasu, kiedy jest Copilot systemami, które możemy określić jako AI, czyli sztuczna inteligencja, którą Microsoft wprowadził całkiem niedawno. Wcześniej zajmowałem się też produktem u nas, który się nazywał Executive Explorer. To była taka próba nasza bardzo udana odkrywania w systemach ERP procesów biznesowych, czyli task mining i process mining. Okej. No i dzisiaj porozmawiamy sobie o AI-u, tak? Bardziej pod kątem zastosowania w Dynamicsie, w produktach Microsoftu. No i właśnie to pierwsze takie podstawowe pytanie, bo czym tak naprawdę jest AI? To bardzo dobre pytanie, bo to jest zagadnienie, które jest bardzo szerokie. W ogóle najpierw musielibyśmy nakreślić właśnie, co to jest ta sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja to jest taki crème de la crème takiego pojęcia, które się nazywa machine learning. Jakbyśmy narysowali koło i tutaj wrzucili maszynowe uczenie, to sztuczna inteligencja jest jakby wynikiem tego maszynowego uczenia i sprawia, że możemy uruchomić na przykład generatywne modele, takie, które rozumieją język i które już są czegoś nauczone. Czyli machine learning to jest narzędzie, natomiast sztuczna inteligencja, wszystkie jej rodzaje, jest to wynik tego uczenia, czyli w jakiś sposób wtedy kierunkujemy tą sztuczną inteligencję do robienia tam czegoś. W tym wypadku dzisiaj pewnie będziemy rozmawiać o sztucznej inteligencji jako generatywnej, czyli ten ChatGPT chyba każdy słyszał. Microsoft również ma swoją wersję, która w Azure AI jest dostępna. Okej, a to jakie mamy takie benefity z zastosowania AI w ERP-ie? Albo może jeszcze inaczej zapytam, od kiedy w ogóle AI jest w ERP-ie? Bo ja mam wrażenie, że od dawien dawna, tylko zaczęliśmy o nim mówić, nie wiem, na przestrzeni 2 ostatnich lat, jak ChatGPT się pojawił. Dokładnie tak. Jest w ogóle sztuczna inteligencja to jest taki konstrukt matematyczny, który powstał już naprawdę wiele lat temu. Używany faktycznie i praktycznie jest co najmniej od 5 lat tak naprawdę, w momencie, kiedy pojawiła się chmura. Bo takim największym problemem, poza tym opracowaniem algorytmów i matematycznym przedstawieniem, jak maszyna powinna się uczyć, czyli tym podobnym do neuronów w mózgu, to największym faktycznym problemem było to, że nie mamy wystarczającej wydajności. Kiedy pojawiła się chmura, kiedy pojawiły się nowe generacje też generatywnych modeli, to nastąpił ten hype, ten boom. I teraz tak naprawdę doświadczamy tego hype'u ze względu na to, że te LLM-y, czyli Large Language Models, są spektakularne, tak? Że rozmawiamy z kimś, znaczy wydaje nam się, że rozmawiamy z kimś, a tak naprawdę jest to algorytm. Okay. I to jest fantastyczne, aczkolwiek to jest, myślę, że wynik właśnie tego, jak ChatGPT zaistniał na świecie. To znaczy, jak ludzie zobaczyli, że to zdaje test Turinga, czyli taki test, który może dla widzów 2 słowa wyjaśnię, gdzie mamy testy AB. Z jednej strony jest człowiek, z drugiej strony jest maszyna. Człowiek i maszyna odpowiadają tak samo. I teraz człowiek, który jest testerem, na przykład ja, ma za zadanie odpowiedzieć, gdzie jest człowiek, gdzie jest maszyna. I czy to jest rzeczywiście tak, że maszyna może tak samo dobrze odpowiadać jak człowiek. I teraz w tamtym roku, w 2023, oficjalnie ChatGPT zdał ten test. Więc... Okay. A to, o czym mówisz, to też można przypomnieć wszystkim. Ja się nawet teraz złapałem, jeśli chodzi o to, może nie chatbot, ale o asystenta w fotowoltaice, który wydzwania. Naprawdę kiedyś myślałem, że to jakaś pani dzwoni, bo to jest na tyle porządnie zrobione, że na pewno starsi ludzie się nabierają na to, nie? Dokładnie.
Okej, no ale to już jakby wracając do ERP-a, czyli jakie mamy korzyści ze stosowania AI-a w ERP-ie? Też pytam pod tym kątem, bo może niektóre osoby, które nas oglądają i słuchają, mogą się przestraszyć, że AI może zabrać im pracę. No poniekąd trochę tak jest, tak? Znaczy, ja uważam osobiście, że AI, jeśli chodzi o programistów, no to im trochę pomaga, tak? Prosty kod możesz sobie szybko napisać, ale w kontekście ERP-ów to jak to może wyglądać? W kontekście ERP-ów i w ogóle takich rozwiązań enterprise, z praktycznego punktu widzenia, tak jak my to widzimy, pierwsze, co mi przychodzi do głowy jako AI, to jest przetwarzanie dokumentów, czy takich struktur, które nie są, struktur danych, które nie są ułożone w postaci klucza i wartości, to znaczy jest przykładowo bardzo prosto mogę na fakturze wyodrębnić, patrząc na fakturę, gdzie jest NIP, a gdzie jest jego wartość. Nie? I teraz, skąd maszyna ma wiedzieć, gdzie jest NIP, a gdzie jest jego wartość? Może OCR-ując, czyli jakby przetwarzając tekst, przetwarzając obraz na tekst, może stwierdzić, że gdzieś tam jest na przykład NIP. Ale czy do tego jest kontekst przyłożony? No nie, po prostu to jest jakieś NIP. I teraz cała tak naprawdę filozofia wokół tej sztucznej inteligencji polega na tym, że mamy nieustrukturyzowany dokument, no bo wiadomo, jak widzimy po fakturach, pewnie każdy z nas wie, każda z innej parafii, bo to jest system taki, to jest system inny i generalnie jedni po lewej stronie, drudzy po prawej stronie ten NIP i tą przysłowiową wartość NIP-u czy tam numer konta ustawiają. I teraz największym wyzwaniem ostatnio było bez template'owania, czyli tak zwanego mam nową fakturę, muszę ją zarejestrować i wskazać, gdzie zazwyczaj te elementy ważne do przetwarzania w systemie ERP są. I teraz sztuczna inteligencja pomaga przede wszystkim bez template'owania, czyli bez ustalania pozycji, jakby zauważyć, że tam jest NIP, czyli przykładamy kontekst biznesowy, że to jest właśnie numer identyfikacji podatkowej i obok jego wartość zwalidowany poprawnie. Okay. I to jest właśnie clue tego, co najbardziej w tej chwili, najbardziej praktycznie jest używane jako właśnie sztuczna inteligencja i to na przykład Microsoft nazywa to Document Intelligence. I są to sieci neuronowe, głębokie sieci neuronowe, które trochę podobnie myślą jak człowiek, czyli spoglądam, gdzieś tam widziałem wzorce wcześniej poprzednich faktur i nieważne, że to jest z lewej czy tam z prawej, generalnie zauważam wzorzec z kontekstem nadanym. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to myślę, że dane. Mamy absolutnie niewyobrażalne ilości danych w systemach ERP. I teraz czego się robi mało jeszcze? Wyciągnąć to, co mam, ten mój skarb, na którym siedzę, bo tak naprawdę dane to jest nowe złoto, i zrobić z niego analizy poprzez właśnie maszynowe uczenie, czy też właśnie jakieś już gotowe algorytmy sztucznej inteligencji. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy, możemy uczyć na podstawie danych, które już mamy, powiedzmy trenować swoje własne modele, a możemy też wykorzystać te, które już istnieją. I wtedy zasilamy wyczyszczonymi naszymi danymi, na przykład o produkcji, o zamówieniach, o sezonowości, wszystko to, co się dzieje na przykład w ERP-ach, w produkcji, czy w construction, czy gdziekolwiek, gdzie występują takie procesy, gdzie jest masowość, gdzie jest oczywiście takie elementy ryzyka, że na przykład zabraknie mi jakiegoś towaru, to możemy te dane wyjąć i zasilić. Czyli mamy dwie strony. Z jednej strony mamy świat chaosu, nieustrukturyzowanych danych, jak na przykład właśnie ta faktura przysłowiowa, jak jakiś dokument, jak na przykład bilans rachunków i strat, żeby go przeanalizować, czy ta firma, która chce skorzystać z naszych usług jest wiarygodna i to do nas przychodzi i teraz ludzie to robią oczywiście bardzo skutecznie, natomiast zajmuje to mnóstwo czasu. Maszyna to zrobi dosłownie w pół sekundy i gotowe dane pokaże w interfejsie w ERP do decyzji. Czyli już nie musimy jakby wykonywać tej żmudnej pracy rozpoznawania danych, tylko już mamy panel,
i możemy sobie tam podejmować decyzje, czy realizować procesy, które są stricte na przykład finansowe, jakieś transakcyjne. Z drugiej strony wyjmujemy te wszystkie dane, które mamy, które są dla nas kluczowe i zasilamy, na przykład w Azure jest teraz taka usługa, jak się nazywa się Fabric, poprzez taką usługę jak Data Lake, czyli nie zaburzając tego, co się dzieje w systemie, czyli jakby nie ingerując w wydajność systemu, powoli jakby tam wyciągamy te wszystkie najważniejsze dane, umieszczamy je w Data Lake, czyli w takim jeziorze, który jest jeszcze na razie właśnie takim jeziorem i później zarzucamy ten fabryk, różne narzędzia i tam łowimy z tego najcenniejsze rzeczy i mamy na przykład super ciekawy dashboard dla zarządu. Okej, ja się teraz zastanawiam, to AI jest już od dłuższego czasu używany właśnie w Power Platform, bo mówiliśmy, że odpowiadasz też za Power Platform, który jest coraz bardziej popularny, tak? No i od kiedy tam w ogóle jest ten AI? Chyba od 2 lat tak naprawdę i to nazywało się najpierw AI Builder i głównie właśnie to było wokół rozpoznawania na przykład sentymentu, tekstu, sentymentu w e-mailu na przykład, czy tekstów jako key value, czyli na przykład klucz i jego wartość. Czyli można było zlecić takie zadanie dla sztucznej inteligencji. Tutaj masz jakiś tekst, na przykład e-mail i wyciągnij mi z tego tekstu klucze i wartości, czyli na przykład wszędzie tam, gdzie się pojawia nazwa firmy i ten kontekst dookoła. Więc to też sztuczna inteligencja już zaczęła to robić. No wszystko w obrębie też na przykład takich zadań jak rozpoznawanie z obrazu, gotowe to były oczywiście komponenty, rozpoznawanie nie wiem, tablicy rejestracyjnej czy wizytówki, wyciąganie stamtąd danych i tak dalej. Czyli znowu mamy taki styk analogowy świat, i chcemy to scyfryzować. I teraz nie chcemy tego przepisywać, tylko chcemy użyć jakichś komponentów i to się nazywało AI Builder. Teraz po tej rewolucji Copilot i tej Azure OpenAI nazywa się to bezpośrednio w Power Platformie AI Hub, czyli tam mamy skonsolidowane wszystkie technologie, które pozwalają w sposób low-codowy dokładać te klocki AI-owe w automatyzacji procesów. Okej, a widzisz teraz, że nie wiem, potencjalni klienci czy firmy, które do Was przychodzą, pytają się faktycznie o zastosowanie AI? Tak, teraz jest głównie dużo zapytań jest i trochę jest z tym, powiedzmy, mały kłopot, ale też to nas cieszy, że możemy tak rozwiązywać takie kłopoty ze zrozumieniem właśnie tych różnych form tej sztucznej inteligencji, która jest. Na przykład możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że przychodzi do nas klient i mówi: mamy duże zainteresowanie u nas tym, co ChatGPT robi i chcielibyśmy się dowiedzieć, jak możemy tego użyć, bo mamy takie i takie pomysły. Dosłownie tydzień temu rozmawiałem z naszym klientem i mówi: ja chciałbym, żeby ten chat GPT zajrzał do bazy danych i sprawdził, czy występuje tam jakiś wzorzec taki czy inny, bo to u nas oznacza fraud. Okay. A ja mówię, no troszkę musimy porozmawiać o tym, do czego służy LLM, tak? Bo to nie jest tak, że on sobie jest jakimś bytem, o którym myślimy, że to jest rzeczywiście coś jak AGI, czyli ta ogólna sztuczna inteligencja, która już w sposób absolutnie hipermultimodalny ogarnia cały świat. To jest interfejs pomiędzy tym, że ktoś wypowie jakieś słowo albo napisze i tym, co się dzieje po drugiej stronie, czyli na przykład jakimś tekstem, czy jakimś elementem, który zawiera dane, czy też ewentualnie wewnętrznie wtedy może ten LLM służyć nam jako taki knowledge master, tak? Master data of knowledge, czyli został zasilony naszymi dokumentami i teraz chcemy się dowiedzieć o procedurach, jakie są na budowie, na przykład BHP. I to jest doskonały sposób użycia, ale na przykład ten taki poszukiwanie fraudów, no może wyobraziłbym sobie, jak to zbudować, ale wtedy trzeba byłoby używać tak zwanych multi-agentów, to Microsoft już to nazywa auto-gen, czyli jeden agent rozumie
co ja mówię do niego i co chcę, czyli moje intencje rozumie, a następnie leci do drugiego agenta, czyli do tego drugiego czatu, który potrafi kodować. Ten, który potrafi kodować, leci do takiego, który potrafi się łączyć z interfejsami. Okej. I to już jest do zrobienia, tak? Tylko natomiast musimy uczciwie też i w sposób otwarty rozmawiać, do czego służy to, do czego służy tamto i jakby walidować te pomysły. Nam się już udaje, tak? Nam się udaje już robić jakieś proof of concept, które są naprawdę bardzo ciekawe i przydatne. Okej, ale to myślisz, że takie rozwiązania zastąpią człowieka w pracy, czy bardziej? W niektórych tak. W niektórych przypadkach tak i jestem coraz bardziej przekonany, jak obserwuję teraz i community i też konkurencję, no bo wiadomo, ChatGPT to nie jest jeden wielki gracz, jest kilku innych. Każda wielka chmura posiada swojego, na przykład Amazon kupił Anthropic, firmę, która ma swojego Claude, który jest też bardzo dobry. Google ma swoje Gemini. No i teraz ChatGPT w czym może zastąpić człowieka? Na przykład, znaczy w ogóle miks tych wszystkich narzędzi. Paradoksalnie najwięcej w tej chwili stracili twórcy. To już tak odbiegając trochę od ERP-a, zaraz do niego wrócimy. Twórcy, czyli na przykład fotograf, artyści, dlatego że takie twory jak Midjourney czy Stable Diffusion robią w sekundę to, co kiedyś się robiło przez tydzień czasu. Więc to jest jakby jedno. Już stracili. To już jest, oni muszą sobie zacząć się układać tą sztuczną inteligencją, bo inaczej stracą pracę. Drugi taki, kto jeszcze może na tym stracić? No na przykład osoby, które przetwarzały dane na przykład w centrach usług wspólnych. Czyli mamy jakieś olbrzymie ilości danych typu 50 000 faktur do przetworzenia i teraz sztuczna inteligencja już potrafi robić to znacznie skuteczniej, szybciej, taniej. No tak. Będą to księgowi też. Moja żona jest księgową i ja miałem z nią taką rozmowę i ona ma świadomość, że za chwilę, jak ona na przykład już teraz tego nie robi, bo generalnie jest najbardziej takim stanowisku, które jest decyzyjne, natomiast takie stanowiska jak młodsza księgowa, która ma za zadanie przetworzyć jakieś faktury, kliknąć w kilka i jakieś decyzje podjąć, to też jest do automatyzacji. To są takie elementy, które się zawsze pojawiają w albo bardzo proste czynności, dosyć nudne, powtarzalne, które sprawiają, że siedzimy godzinami i przenosimy z jednego miejsca w drugie miejsce dane. Tak samo to dotyczy Robotic Process Automation między innymi, tak? Czyli że mamy interfejs i z tego jednego interfejsu musimy przenieść w drugie miejsce, transformować go i wypluć jakiś raport. To na przykład analitycy danych, tak? Kolejna rzecz to na przykład tłumaczenia, tak? Tłumacze. Pewnie zagrożeni powinni czuć się prawnicy, bo już... To bym się bał, wiesz, że... Ci młodsi w sensie takim, bo oczywiście ja nie mówię teraz o tym, że w ogóle zniknie taki zawód, tylko mówię to w kontekście, że to się zmieni i to dotyczy zarówno ludzi, zawodów, jak i firm. Znaczy tak, bo pewnie na przykład czata GPT możemy odpytać o coś, nie? Jakąś taką poradę prawną, nazwijmy to, i faktycznie nie trzeba się umawiać, nie trzeba szukać tego prawnika, no i nie trzeba płacić za taką poradę. No, to jest jakby wstęp, wiesz, bo my już zrobiliśmy taki eksperyment a propos ekspertyz, takich może nieprawnych, ale prawnych w sumie tak. Bo nasz team pojechał do Kanady na spotkanie w Ontario. Było tam takie spotkanie dużych firm budowlanych, targi i tam ja na potrzeby tego spotkania zrobiłem taki eksperyment, który wyszedł całkiem fajnie, to znaczy nauczyłem sztuczną inteligencję czytać dokument, który ma 1500 stron i traktuje o tym, jak budować domy jednorodzinne w Kanadzie. I teraz nasi koledzy i koleżanka pokazywali tam ekspertom, że na przykład zadajmy jakieś pytanie, na przykład jak buduje się schody
w domu jednorodzinnym. Oczywiście, że nie wolno zbudować schodków, które mają szerokość 2 cm i wysokość, nie wiem, 10, bo to jest nieużyteczne. Więc są tam zasady. I normalnie sztuczna inteligencja jakby sięgała do tego dokumentu, odczytywała, czy znajdowała, gdzie to jest, wracała z powrotem z podsumowaniem i cytowała, czyli cytowania były. Okej. Czyli to już zadziałało i to już zostało pokazane, więc ja dlatego tak jestem trochę i pewny, i trochę niepewny, jak w superpozycji kwantowej trochę, że to zamieni w jakiś sposób, zmieni życie i prawników, i też pracy na dokumentach, które są w ERP-ie. Czyli na przykład w takim systemie ERP pójdźmy dalej właśnie w construction. Tam są, my jako specjalista od ERP-ów w construction wiemy, że na przykład umowy takich wielkich korporacji potrafią mieć 10 000 stron. Czyli to jest taki stolik No. w ryzie papieru razy Tak. 50, nie? No. I teraz oni siedzą 2 strony i podpisują przez tydzień. Dosłownie, przez tydzień podpisują taki dokument. I teraz w tym dokumencie project manager, który opiekuje się daną inwestycją, powiedzmy jakąś ogromną halą, nie wiem, centrum handlowym, jakimś kompleksem budynków, osiedlami i tak dalej, on musi zapanować nad tym papierem. To znaczy tam jest zapisane, że na przykład są jakieś kary, są jakieś odbiory, są warunkowości, jest mnóstwo szczegółów. I teraz po tym eksperymencie z tym 1500 stron, które przeprowadziliśmy i które się udało, pokazane zostało w Kanadzie, jestem pewien, że można to skalować do 300 000 stron. To jest tylko kwestia chmury. Tak? Okej. I wtedy te chmurowe rozwiązania będą pomagały w opanowaniu tych dokumentów. No okej, ale wspomniałeś właśnie o wykorzystaniu AI, tak, w Kanadzie odnośnie dokumentów. No to ty nakarmiłeś tego AI danymi, które tak naprawdę według mnie poszły gdzieś tam w świat. I ja się zastanawiam, czy to też jest dobry kierunek, czy to nie zostanie kiedyś jakoś, nie wiem, źle wykorzystane. No bo każdy człowiek, każda osoba, która korzysta z AI, no to zakładam, że czasami zdarzy jej się jakieś poufne dane, czy do czata GPT wpisać, czy właśnie skorzystać z jakiegoś narzędzia AI-owego i nakarmić danymi, którymi nie powinni karmić. Bardzo dobre pytanie, bo tutaj zahaczamy o bezpieczeństwo danych. Tak. I teraz musimy to rozgraniczyć na dwa odrębne wątki tutaj poruszę. Pierwszy to jest, słusznie zauważyłeś, użycie sztucznej inteligencji typu API czata GPT-4 grozi w cudzysłowie tym, że te dane na zawsze tam zginą. Oczywiście. I one mogą gdzieś wypłynąć. Nie wiemy tego. Nie mamy nad tym zupełnie kontroli. I tego nie powinniśmy robić. Powinniśmy pamiętać, że używamy tego w taki sposób, który uniemożliwia nam kontrolę. W przypadku czata GPT w openai.com. Natomiast przejdźmy na drugą stronę, na stronę Enterprise. W Azure.com jest Azure AI Studio i tam jest wbudowany ChatGPT, ale kompletnie oddzielny, jego kopia. Okay. Poza tym, że on jest identyczny technologicznie, to ma nic wspólnego z tym czatem GPT, który jest w OpenAI.com. Czyli Microsoft dał nam jako vendorowi możliwość używania tego czata GPT zamkniętego w subskrypcji klienta, czyli wskazujemy na przykład region, na przykład France Central albo ogólnie tam West Europe. Polska już chyba też ma usługę GPT, już bez jakichś tam przedrostków. GPT 3,5 i 4 w tej chwili to jest. Mało tego, Microsoft też dał możliwość używania open source'owych modeli LLM. Czyli jest to rozwiązane bardzo elegancko, muszę powiedzieć. To znaczy mamy nad tym totalną kontrolę. Uruchamiamy to we własnej subskrypcji, zupełnie hermetyzowane. Jeżeli tam wrzucamy swoje własne dane, to dalej to jest nasza własna subskrypcja, która pozwala na zamknięcie tego w przestrzeni chmurowej, która należy do nas.
I Microsoft w takiej deklaracji, również w tych regulaminach używania chmury wskazuje, że w żaden sposób te dane nie są użytkowane poza naszą subskrypcją, czyli nie używa ich do nauki tego, co jest w OpenAI czy też w ChatGPT. Okej, to jeszcze trochę wrócę do początku, bo na początku, masło maślane, wspomniałeś o AI-u i machine learningu. Co byś wybrał? Co według Ciebie bardziej pasuje, czy z czego lepiej korzystać w kontekście właśnie ERP-ów? Ja myślę, że miks, czyli w tej chwili jak mamy teraz możliwość użycia czata tego GPT w Azurze, to jest to jeden z interfejsów i to jest interfejs zrozumienia na przykład pisanych słów, czy też mówionych, bo też rozumie mowę, też możemy tam coś powiedzieć i on to przetworzy i to jest jeden z klocków. Tam w Azurze jest taki bardzo ciekawe narzędzie, które się nazywa Prompt Flow. To znaczy mamy tam klocki, mamy jeden klocek i tutaj używamy czata GPT. Następnie mamy kod Pythonowy, niedawno właśnie z powodu czata GPT i tych eksperymentów, które prowadzę właśnie w firmie, z radością wróciłem do kodowania w Pythonie i teraz właśnie, bo to jest naprawdę fajna zabawa i ten czat GPT robi coś, czyli na przykład przyjmuje informacje od użytkownika. Dalej mamy jakiś zestaw zmiennych, mamy kod Pythonowy, mamy następny klocek, czyli na przykład połączenie z systemem ERP, wyjęcie stamtąd danych, wrzucenie do tak zwanej bazy danych typu wektorowego, czyli zwektoryzowanie tego, wrzucenie tego z powrotem w kolejnym klocku do czata GPT, który to zaczyna rozumieć i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy miks tych narzędzi. Machine learning też może być jednym z tych klocków, na przykład drzewo decyzyjne, na przykład regresja, czyli generalnie też znalezienie najlepszej ścieżki, znalezienie najlepszych rozwiązań albo na przykład sezonowości, czy jakichś danych, które wykazują wzorce, jakieś paterny. Tak? I to może być po prostu jeden z takich elementów, które się nawzajem po kolei naprzemiennie pojawiają i w tym jest największa wartość. To znaczy że z miksu tych wszystkich technologii. Okej, a jaki będzie, nie wiem, czy mogę powiedzieć, jaki będzie trend w tym roku, jeśli chodzi o AI? Bo wiesz, w zeszłym roku, to pewnie się ze mną zgodzisz, wszyscy, dosłownie wszyscy trąbili, bawili się czatem GPT. Mam wrażenie, że w tym roku chyba tego nie będzie, no ale jakie są Twoje prognozy? No na pewno jest hype, jest też niesamowicie rosną te firmy, które się zajmują właśnie tym, w szczególności to na dużą skalę, tymi generatywnymi danymi. Myślę, że dalej będzie kontynuowany ten trend rozwoju generatywnych narzędzi, ale w sposób multimodalny. To znaczy w tej chwili, w tamtym roku bawiliśmy się, w cudzysłowie oczywiście, tym czatem GPT, który nam odpowiadał na różne pytania. 4 już jest pozbawiona też tak zwanej halucynacji, czyli takiego zmyślania odpowiedzi w sposób istotny, bo to już jest 99% ograniczeń, tak przynajmniej deklaruje OpenAI. Natomiast dodatkowo dochodzą widzenie, czyli rozpoznawanie obrazów. Oczywiście generacja obrazów, no bo OpenAI i ChatGPT mają DALL-E 3, czyli generowanie obrazów. Kodowanie już jest jakiś czas, jest coraz lepsze, czyli generalnie mamy też kolejne moduły. Słyszenie to jest już Whisper w OpenAI i też już w Azurze występuje, czyli mamy interfejs, na przykład wyobraźmy sobie w postaci komórki, robimy zdjęcie, przyjmujemy to zdjęcie, nie wiem, wymyślę coś, na przykład, nie wiem, przyjeżdża z naszego podwórka taka 6-kołowa ciężarówka i 25 ton piachu, tak? Wysypujemy to zdjęcie, sztuczna inteligencja potrafi to rozpoznać, że to jest piasek wiślany, żółty, ponieważ właśnie ma takie już możliwości widzenia.
Następnie tam dokładamy, na przykład odklikujemy, że to jest nasz właśnie ostatni transport. I taki zestaw informacji z oczywiście też pobocznymi jakimiś kierownika budowy adnotacjami czy też głosem, bo to też jest ważne, że na przykład kierownik budowy zamiast zdjąć rękawicę, no to przyciska jeden przycisk robiąc zdjęcie, drugi przycisk notatka głosowa. I teraz sztuczna inteligencja widzi, słyszy, rozumie, przetwarza, wysyła to do ERP-a jako część procesu akceptacji, na przykład realizacji umowy 200 ton, kupna 200 ton piachu. Okej, to jeszcze przydałoby się, żeby zważyła. Ale to było też dobre. nie jest wcale takie też trudne, bo też na przykład jeżeli mamy aparaty stereo, czyli dwa aparaty tak jak oczy, to one gdzieś tam mogą różnice między jednym a drugim aparatem są takie, że dosłownie to działa jak oczy. Nie? Czyli Okej. że my tam na tak zwane oko możemy sobie coś tam mierzyć, a że mniej więcej tam jest to 200 ton. Znaczy w sumie, natomiast no, myślę, że też jest to pewnie możliwe, gdyby były wzorce. Nie? Okej, a według Ciebie co najbardziej by się przydało z wykorzystania technologii AI właśnie w ERP-ach? Czego nie ma, a co według Ciebie by naprawdę zrewolucjonizowało naszą branżę? Myślę, że to powoli się dzieje i to będzie game changer. Copilot w ERP-ach. W tym wypadku ja mówię o Microsoftie, tak? Czyli inne ERP-y pewnie będą gonić ten pomysł. Że wyobraź sobie, że masz jakieś zamówienie, purchase order, nie? Masz dostawcę. Ten dostawca realizuje Ci zamówienie i siedzisz w jakiejś formatce, widzisz częściowe zamówienie. I teraz mając częściowe zamówienie, trzeba się przeklikać 50 razy po różnych formatkach, żeby się dowiedzieć, ile jeszcze do tego całego zamówienia będzie tych dostaw, które są oczywiście też innym bytem w formie cyfrowej, versus faktury, które przyszły i trzeba je zmaczować. Na przykład właśnie three-way, czyli three matching robi się, tak? Czyli że jest dostawa, jest faktura, jest towar i teraz trzeba to wszystko ze sobą porównać. Czy rzeczywiście możemy wystawić fakturę? I teraz jest z tym sporo kłopotu i sporo pracy. No i wyobrażam sobie, że Microsoft dąży do tego, no bo to już są takie części ERP-a w tym całej rodzinie ERP-owej Dynamics, że jest z boku taki właśnie czat. I ten czat będzie w kontekście robił różne dla nas rzeczy. To znaczy, zamiast przeklikiwać się w tym purchase order przez mnóstwo formatek, to ja piszę mu, biorąc pod uwagę ten PO, oblicz mi, ile jeszcze powinno być towaru dostarczone. I on wszystkie PO listuje, które zostały dostarczone i rozliczone i oczekujące jeszcze ilości towarów, które powinny być dostarczone. Przepraszam, jedno PO, ale wszystkie faktury, bo taki przykład podałem. Czyli ma jedno PO, ale są częściowe rozliczenia, no bo na raz nie dało się tego towaru przywieźć, więc pisze mi, na dzień dzisiejszy mamy dostarczone 80% towaru. Rozliczone jest 60% towaru w postaci faktur zapłaconych. 20% nie jest zapłaconych, jest w trakcie rozliczenia. 30 sekund i mamy wszystkie informacje, które chcieliśmy wiedzieć na temat dużego zamówienia, nie wiem, na 50 wagonów śrubek do szyn na długości 30 km kładzenia torów. Tak sobie powiem. I to Copilot będzie taką reaktywacją tego denerwującego kiedyś nas pana spinacza, nie? Który nam pukał pyk, 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 pyk w okienko, ale tak naprawdę to było jakieś marzenie chyba, które teraz aktualnie się realizuje w postaci już nie jakiejś maskotki, która tam nam coś pisze i porady nam daje, tylko w postaci użytecznej technologii, która będzie łączyć ze sobą różne kropki i dawać nam naprawdę dużą produktywność. Czyli Copilot w najbliższym czasie to będzie ta technologia, która będzie dawała potężny unfair advantage, jak to mówią Amerykanie czy Anglicy,
czyli no, to po polsku brzydko się nazywa, nie będę tłumaczył. Znaczy unfair advantage w moim mniemaniu to będą takie cechy RPA, które absolutnie eliminują konkurencję. To znaczy, że dadzą takiego kopa na przykład właśnie takiemu rozliczającemu zamówienia, który jest na tym froncie przyjmowania i rozliczania tego, w porównaniu do SAP-a czy do Oracle'a, że to będzie no-brainer. Okej. A to kiedy ma być ten Copilot? Już właśnie wchodzi, są pierwsze już elementy, które są wrzucane właśnie w różne, bo musimy pamiętać, że Dynamics to jest ekosystem. Specjalizujemy się w supply chain management i w finansach, w branżach takich jak na przykład produkcja czy też construction, duże construction. I też nie zapominajmy, że jest jak CRM jest. Dynamics ma też oczywiście swojego CRM-a. Jest Project Operations, są właśnie też inne mniejsze, jak również ERP-y, które już jakby w tych mniejszych i mniej skomplikowanych to istnieje, działa naprawdę całkiem nieźle, bo na przykład sobie wyobrażam sobie taką sytuację, że jak jest powiedzmy karta klienta, no to też mam mnóstwo pytań co do zamówień tego klienta, co do ilości, jego rzetelności płatności i tak dalej, i tak dalej. Tego Copilota mogę wykorzystywać na miliony różnych sposobów, aby w CRM-ie realizować swoje zadania szybciej. I to już się dzieje. Okej, dobra, no to ja Ci dziękuję bardzo za udział i jak faktycznie już Copilot wystartuje tak porządnie, to ja myślę, że to jest dobry pomysł, żeby zrobić kolejny odcinek. Absolutnie. Dobra, dzięki wielkie. Dzięki.